Przed główną treścią szybkie streszczenie tego, co działo się w poprzednim odcinku. Osy, szerszenie i trzmiele zimę spędzały uśpione, jako pojedyncze osobniki. Czyhało na nie wiele niebezpieczeństw. Czy i tym razem pojawią się zagrożenia? Dlaczego nastąpi wybudzenie? Kiedy to się stanie? I dlaczego trwa to kilka tygodni? Odpowiedzi na te, jak i inne pytania w tym odcinku. Jesteśmy w przybliżonym czasie od połowy lutego przez marzec do początku kwietnia. Zima zaczyna odpuszczać, śniegi topnieją, temperatura zaczyna się stopniowo podnosić, dni stają się dłuższe. Te zmiany rozpoczynają nowy rozdział w życiu królowych. Te, którym udało się przetrwać zimę, jak dotąd uśpione, zaczynają się powoli wybudzać. Procesy chemiczne wewnątrz ciała owada, zapoczątkowane podwyższeniem temperatur, pobudzają układy. Cały proces powrotu z uśpienia do pełnej aktywności może trwać do kilku tygodni. Zależnie od temperatury, im wyższa, tym szybciej to nastąpi. Nie mogą się wybudzić od razu, jak się ociepli. Zbyt szybkie wyjście z diapauzy może zakończyć się śmiercią owada. Przedwiośnie to zdradliwy czas. Z dodatniej temperatury i bezchmurnego nieba pogoda w ciągu kilku godzin potrafi się drastycznie zmienić. Deszcz w połączeniu z niską temperaturą wykończą młodą królową w bardzo szybkim czasie. Nie mają dużego zapasu tłuszczu, z którego mogłyby czerpać energię. W tym czasie rośliny kwitną lub wydają bogate w cukier soki. Są one bardzo potrzebne osom, szerszeniom i trzmielom. Niestety bez nich szybko umrą z głodu. O roślinach, które są dla nich szczególnie ważne, za moment. Trzmiele wybudzają się trochę wcześniej od os i szerszeni. Jest to różnica około tygodnia. Po zakończeniu hibernacji ich pierwszym zadaniem jest opuszczenie hibernakulum i znalezienie bezpiecznego miejsca, najlepiej z bezpośrednimi promieniami słonecznymi, które dodatkowo przyspieszą proces pełnego powrotu do aktywności poprzez ogrzanie. Następną czynnością jest dokładne oczyszczenie ciała ze szczególnym naciskiem na czułki, przednie odnóża, skrzydła oraz oczy. Przez całą zimę, szczególnie taką jak mieliśmy w tym roku, czyli ciepłą z dodatnimi temperaturami, w owady z dużym prawdopodobieństwem mogły się wczepić roztocza. U trzmieli jest to problem bardziej widoczny niż u os i szerszeni. Przez gęstsze owłosienie ciężej jest im usunąć pasażerów na gapę. Kilka sztuk może nie wyrządzi dużych szkód, ale kilkadziesiąt osobników potrafi zabić królową. Królowa będzie tracić mnóstwo energii na próby usunięcia delikwentów, jak i one same będą ją wykańczać oraz zabierać cenny czas na próby ich usunięcia. Kilka dni temu miałem okazję nagrać przypadek królowej zaatakowanej przez pasożyty. Była bardzo słaba, miała na sobie aż 34 sztuki. Po ich usunięciu oraz podaniu królowej miodu zapadła w sen ponownie, tym razem w miejscu pozbawionym roztoczy. Ze zwierząt stanowiących szczególne zagrożenie na przedwiośniu najbardziej uwidaczniają się ptaki, które po zimie nie przeoczą dużego i głośnego owada. Choć należy wspomnieć, że wiele gatunków je unika. Usuwane są też zanieczyszczenia typu okruchy czy pyły, ogólnie mówiąc zabrudzenia, które owad wyczuwa bez większego problemu i stara się je usunąć. Oczy są bardzo ważne, bez dokładnego obrazu otoczenia niechybnie padnie ofiarą drapieżników lub podczas lotu będzie uderzać w przeszkody, jeśli w ogóle wzbije się w powietrze. Po kilkudziesięciu minutach rozruszania mięśni lotnych i skrupulatnego czyszczenia może w końcu wzbić się do lotu. Tu wracamy do wspomnianych wcześniej roślin. To, czego szukają po wzbiciu się w powietrze, to pierwsze kwitnące rośliny lub nabrzmiałe pąki, które wydzielają wysokoenergetyczną, słodką żywicę. Trzmiele w tym czasie chętnie korzystają z krokusów, czy później, razem z osami i szerszeniami, z wierzb. Wierzba żeńska wydziela nektar, który te owady potrzebują, zaś męska oferuje tylko pyłek, który nie jest im aktualnie potrzebny. Niestety jest coraz mniej roślin, które służą tym owadom w czasie przedwiośnia. Powodowane jest to m.in. przez dominację roślin iglastych, ale od jakiegoś czasu zauważyłem wzrost zainteresowania szczególnie wierzbą, co mnie bardzo cieszy. Wierzba bardzo ładnie kwitnie i zachęcam do wprowadzenia jej do swojego ogrodu. Żerują intensywnie przez tydzień do 2 tygodni, zyskując siłę. Na tym etapie ich wspólne drogi się rozłączają. Wkraczamy we wczesną wiosnę. Od teraz trzmiele, szerszenie i osy społeczne, z wyróżnieniem klecanek, będą miały swoje własne, osobne filmy, skupiające się konkretnie na każdym z nich z osobna.